Cześć kochani, witam Was w filmie, który jest znakomitym przykładem, jak nie należy malować firanki. Mamy środek lata i gdyby nie taka piękna aura za oknem, ten film trafiłby do kosza, a ja nakręciłabym coś lepszego. No ale korzystajmy z okazji. Opowiem Wam, co zrobiłam źle. Opowiem, jak to zrobić lepiej. A w opisie wideo pozostawię linki, wystarczy kliknąć i zobaczyć, jak można namalować firankę, która wygląda naprawdę ładnie. Mój podstawowy błąd to źle dobrana grafika. Jeżeli firanka ma być biała, to nie możemy wybierać jasnego albo białego tła, bo po prostu nie będzie jej widać i tak się dzieje u mnie. Z lewej strony firanka wygląda dobrze, a z prawej jakieś nędzne resztki, które ledwo widać na jasnym niebie. Ja firankę malowałam już wiele razy, wiem jak to się robi, ale jeżeli jesteście początkujący, to nie zaczynajcie od takich małych desek jak ta. Wybierzcie dużą, ciemną grafikę, którą przylepicie na dużej powierzchni i namalujecie dużą firankę z grubymi fałdami. Dlaczego? Ponieważ taka drobna, maleńka firanka wymaga bardzo dużej precyzji w malowaniu. I często jest tak, że na żywo wygląda nieźle, ale gdy zrobicie fotkę i powiększycie na cały ekran, to takie powiększenie wyciąga nawet najmniejsze niedoskonałości. A gdy nasza firana namalowana jest na dużym pudełku i jest taka dorodna i wielka, to wtedy po zrobieniu zdjęcia zmniejszacie fotografię i wtedy wszystko wydaje się jeszcze lepiej namalowane, jeszcze ostrzejsze, jeszcze bardziej idealne. Jeżeli ktoś zadałby mi pytanie, co jest według mnie najważniejszą rzeczą w malowaniu firanki, to odpowiedziałabym bez namysłu: dobra, jakościowa farba. Pigmentacja, jakość farby w malowaniu firanki jest naprawdę kluczowa. Firanę malujemy w dwóch głównych etapach. Po pierwsze, na powierzchnię całej firanki nanosimy cienką warstwę farby. Tworzymy podstawowy efekt firanki, coś jakby tiul jednorodny nałożony na powierzchnię. Na tym etapie nic nie kombinujemy, nie potrzeba. Rozwadniamy farbę i zamalujemy całą powierzchnię firanki na jeden półprzeźroczysty kolor. Najczęściej na biało, bo tradycyjnie firanki są białe, ale jeżeli to ma być różowy albo błękitny, to oczywiście też może być i robimy to, czyli malujemy w ten sam sposób. Jeżeli farba będzie miała wysoką pigmentację, jeżeli będzie dobrej jakości, z tym etapem nie będzie żadnych problemów. W drugim etapie malujemy fałdy, czyli zaznaczamy miejsca, malujemy miejsca, gdzie firana jest złożona podwójnie. I teraz farba rozcieńczona jest odrobinę albo wcale. Dobrze napigmentowana farba pięknie nam kryje powierzchnię. Natomiast takie nędzne, tanie farby dają półprzeźroczysty efekt i jeszcze grubą warstwę czegoś, jakiegoś wypełniacza. Wygląda to paskudnie. Ostatnim etapem to już są bajery, np. zaznaczanie cienia i to robię w tym momencie. Świetnie wyglądają różnego rodzaju ozdobniki, jakiś żółcik na firance albo ładne wykończenie brzegów. Najlepszy sposób, absolutny samograj, to zrobienie kropeczek zarówno na brzegach, jak i na całej firance. I nawet jeżeli wyjdę z siebie, nawet jeżeli firankę namaluję najlepiej na świecie, jeżeli źle dobrałam tło, jeżeli grafika pod spodem jest nieodpowiednia, to moja firanka się wcale nie prezentuje. Wygląda nędznie i praktycznie jej nie widać. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W linkach macie podłączone pięknie namalowane firanki, a tutaj Wam pokazuję, jak tego nie robić. Lewa strona ok, a z prawej jaka firanka, nic nie widać. Zawsze lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych. Do zobaczenia, udanej firanki.